Bywa, że chcielibyśmy cofnąć czas, żeby to, co się wydarzyło, nigdy się nie wydarzyło. A skoro się wydarzyło, to żeby można było to wymazać z pamięci tak raz na zawsze. Czasami myślimy, że gdybyśmy wtedy podjęli inną decyzję, wszystko inne potoczyłoby się inaczej. Że gdyby ta jedna osoba nie stanęła wtedy na naszej drodze życia, dziś bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Cofnąć czas. Tego nie potrafi nawet zegarmistrz. A jednak jeśli udało Wam się wspiąć po drabinie Neville'a Goddarta, czego uczyliśmy się we wcześniejszym filmie, ja dla przypomnienia jeszcze w opisie do tego filmu wrzucę Wam link do tamtego wcześniejszego filmu. Jeśli ktoś przegapił, to można to nadrobić w każdej chwili. Jeśli udało Wam się wspiąć po drabinie Neville'a Goddarta, to czas na kolejny krok na ścieżce kreatora własnego życia. Tym razem technika nożyc korekcyjnych, nazywana też techniką rewizji. Jest to autorska metoda Goddarta, która transformuje w naszym umyśle niepożądane wydarzenia z przeszłości na te pożądane właśnie, a tym samym zmienia ścieżki neuronalne tych wspomnień oraz emocje z nimi związane. Każdą negatywną sytuację z przeszłości, nieważne czy to się wydarzyło 20, 30 czy 50 lat temu, każdą negatywną sytuację z naszej przeszłości możemy przemienić w sytuację pozytywną. Co więcej, dokonując takiej korekty w naszej przeszłości, odczujemy również pozytywne zmiany w naszej teraźniejszości. Ty sam jesteś źródłem tego, co Ci się przytrafia. Więc zwróć się do swojego wnętrza i przycinaj, używając nożyc korekcyjnych. Dokonać możemy tego na 4 różne sposoby. Pierwszy sposób, codziennie na koniec dnia zrób taki jego przegląd. Nie osądzaj, tylko przeglądaj okiem umysłu scena po scenie. I przepisz to jeszcze raz, przepisz oczywiście w cudzysłowie, jednocześnie dopasowując do Twojego wyobrażenia idealnego dnia, jakiego chciałbyś doświadczyć. Możesz przepisywać to również także w sensie dosłownym, gdyż pisanie różnych afirmacji ma swoją dodatkową moc. Scenę po scenie przepisz na nowo swój dzień. Nanoś korekty i w wyobraźni przeżywaj to wszystko jeszcze raz, tak jakbyś chciał, żeby się to potoczyło. Rób to tak długo, aż Twoja wizualizacja stanie się dla Ciebie czymś rzeczywistym. Druga metoda polega na tym, że w momencie, kiedy ktoś mówi Wam na przykład coś przykrego, czego wcale nie chcecie od tej osoby słyszeć, wizualizujemy sobie, że tak naprawdę ta osoba mówi nam coś zupełnie odwrotnego, mówi nam coś bardzo pozytywnego. Ta technika zmienia nie tylko nas, ale ma też pozytywny wpływ na innych. Wszystko jest energią i wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Dlatego jeśli dane wydarzenie wiąże się z konkretną osobą, gdy zmieniamy energię danego spotkania, wpływamy też pozytywnie na energię tej osoby. Jest to tak silne działanie, że często ta osoba następnego dnia nie pamięta, że na przykład się z nami pokłóciła, nie pamięta o jakimś nieprzyjemnym zajściu między nami z dnia poprzedniego, a jeśli pamięta, to nie przywiązuje do tego zupełnie żadnej wagi. Wszystkie negatywne emocje z tym związane rozpływają się. Trzecia metoda polega na tym, że cofamy się do swoich odległych wspomnień z bardzo dawnej przeszłości
i zmieniamy wspomnienia sprzed 50, 80, a nawet i 100 lat, jeśli tak długo żyjecie. W tym celu przypomnij sobie nieprzyjemne dla Ciebie wydarzenie i scena po scenie zmień je na takie, jakie chciałbyś, żeby ono było. Przykładowo, miałeś kiedyś wypadek samochodowy i od tamtej pory ciągle odczuwasz ból w biodrze. Wyobraź sobie, że tego wypadku w ogóle nie było. Odbądź tą drogę od początku do końca jeszcze raz i wizualizuj sobie, że nic się po drodze nie wydarzyło. Dojechałeś do celu bezpiecznie. Być może wydarzenie nadal będzie wpisane w ewidencję wypadków, lecz jego negatywne skutki powinny dla Ciebie zniknąć. 4. sposób. Wybaczaj. Nie możesz być wolny, nie wybaczając. Wolność i wybaczenie są po prostu nierozdzielne. Poprzez przywiązanie do swojej oceny kogoś kotwiczysz siebie w tym i tym sposobem tamten ktoś jest ciągle w Tobie. A więc dopasowując go do ideału, który naprawdę chcesz zrealizować, sam siebie uwalniasz. W Ewangelii Mateusza czytamy: jeśli wybaczasz, to i Tobie będzie wybaczane. Jeśli nie wybaczysz, to i Tobie nie zostanie wybaczone. Nie może być inaczej, bo to w Tobie są źródła wszystkiego, co postrzegasz. Blake napisał z kolei kiedyś, że w niebie jedyną sztuką jest wybaczanie i zapominanie. I to bardzo mądre zdanie. Bardzo ważne w tym wszystkim jest, aby podczas wizualizowania czy afirmowania poczuć tę sytuację całym sobą, wszystkimi zmysłami. Jest to tak istotne, ponieważ uczucia są tutaj kluczem do zmiany. To one zmieniają ścieżki neuronalne i bez nich cała nasza praca pójdzie na marne. Im bardziej dane wydarzenie wydaje Ci się realne, jakby faktycznie się wydarzyło, tym większe są zmiany w naszym ciele. Ciało zaczyna wytwarzać zupełnie inne hormony, inne emocje, zaczyna patrzeć na minione sytuacje w zupełnie nowy sposób. Ucząc nasz mózg nowego postrzegania danych wydarzeń, tworzymy nową przyszłość. Dodatkowo, zmieniając w naszym umyśle przeszłe wydarzenia na takie, jakie chcielibyśmy, żeby one były, tak? Zmieniamy energię tych wydarzeń. Kochani, ważne jest, żeby praktykować to codziennie. Niczym ogrodnik przycinaj swoje wyobrażenia, przycinaj nożycami Godarda i dopasowuj je do pożądanej formy. Używaj swoich nożyc korekcyjnych codziennie. Nie pozwól, aby ogród zarósł chwastami. To wszystko, kochani, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Ja ze swojej strony mam w planach nagranie dla Was jeszcze jednego filmu na temat nauczania Godarda i będzie to dieta mentalna, ale oczywiście jak najgoręcej Was zachęcam do samodzielnego studiowania jego dzieł. Jak widzicie, Godard był bardzo płodnym pisarzem. Jego książki można czytać wielokrotnie. Uważam, że warto co jakiś czas do nich wracać i czytać je ciągle i odkrywać na nowo. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja na koniec. Chciałam Wam powiedzieć, że sponsorami dzisiejszego filmu, zresztą tak samo jak i wszystkich poprzednich filmów, jesteście oczywiście Wy, kochani. Dlatego zostawcie mi kciuka w górę albo kciuka w dół, zasubskrybujcie mój kanał, napiszcie komentarz, zostawcie po sobie jakiś ślad, że tu byliście. Taka nawet energetyczna tylko zapłata, jest to dla mnie ogromna zapłata za moją pracę. Dziękuję Wam, że byliście ze mną i do zobaczenia, kochani. Pa, pa!